Chociaż niektóre z naszych ulubionych filmów mogą być pięknie proste i na temat, istnieje wiele klasycznych filmów, które mają wielowarstwowe znaczenia i podsycają intensywne debaty, które trwają dosłownie dziesięciolecia. Na dodatek czasami fani uknują teorię, która sprawia, że film staje się jeszcze ciekawszy, a powtórne obejrzenie go daje bardzo dużo frajdy. Dlatego poniższe teorie filmowe są tak oszałamiające, że całkowicie zmienią sposób, w jaki oglądasz swoje ulubione filmy. Dlatego dzisiaj prezentuję teorie filmowe, które całkowicie zmieniają nasze ulubione filmy. Pulp Fiction to już klasyk, jeżeli chodzi o kino sensacyjne. Film, który pozwolił Quentinowi Tarantino stać się mega gwiazdą, ma wiele wątków. Jedną z najbardziej dyskutowanych części Pulp Fiction jest niewątpliwie złota teczka. Kiedy Vince Vega, w tej roli John Travolta, otwiera teczkę i patrzy na nią z podziwem, widz nie może się doczekać, aby dowiedzieć się, co znajduje się w środku. Najdziksza z teorii spekuluje, że w środku może być dusza filmowego lorda przestępczego Marcellusa Wallace'a. Jednak Quentin Tarantino często obala wszelkie szalone teorie, twierdząc po prostu: nie, to jest część scenariusza, to jest tylko i wyłącznie rzecz, która ma napędzić fabułę, nic więcej. A wszelkie fanowskie teorie to są tylko i wyłącznie teorie. Nie sposób nie patrzeć z podziwem na prehistoryczne cuda w Parku Jurajskim Stevena Spielberga. Istnieje jednak teoria, która sprawia, że oryginalny film jest niezwykle niepokojący. Krótko mówiąc, teoria sugeruje, że dinozaury, które widzimy w filmie, nie zostały powołane do życia za pomocą DNA dinozaura. W rzeczywistości są to połączenia różnych zwierząt, których efektem końcowym jest to, co według ludzi będzie wyglądać, brzmieć i zachowywać się jak dinozaur. Trzeba przyznać, że dość dziwaczna ta teoria. Chociaż w filmie nie jest dokładnie wyjaśnione jego pochodzenie, jedna z osób wysunęła teorię, że Joker z Mrocznego Rycerza może mieć korzenie wojskowe. Bo może być tak, że szalone zachowanie Jokera jest nie tylko skutkiem ubocznym zespołu stresu pourazowego, ale też, że złoczyńca posiada mnóstwo zaskakujących umiejętności, w które często wyposażeni są wojskowi. Nie tylko jest w stanie wytrzymać walkę z Batmanem, ale jest też niezwykle wyrachowany, jeśli chodzi o planowanie ogromnych operacji, takich jak napady na bank, posiada liczne blizny, które mogą sugerować, że doznał ich na wojnie. Jedna z najbardziej szalonych teorii dotyczy Terminatora, Predatora, a także komiksów obu tych serii. Według tej teorii Dutch Schaefer, grany przez Arnolda Schwarzeneggera w pierwszym Predatorze, był prototypem do modelu T-800, czyli cyborga z Terminatora, stworzonego przez Skynet. A jak to miało wyglądać? Po unicestwieniu Predatora w pierwszej części, właściwie Predator sam się zlikwidował, ale dokładnie wiesz, o co chodzi, Arnold trafia do szpitala z chorobą popromienną. Odwiedza go żołnierz z jednej z tych 3 literówek, CIA, FBI, PKP, czy jak tam się nazywa, i proponuje mu na polowanie na inne predatory, bo okazało się, że w Ameryce Południowej jest ich więcej. Więc Dutch Schaefer wraz z bratem udają się do Ameryki Południowej, polując na predatory. Oczywiście to nie pozostaje bez uwagi, jeżeli chodzi o Skynet, którzy twierdzą: jesteś super żołnierzem, bardzo dobrze wyglądasz, byłoby bardzo fajnie, żebyś był pierwowzorem do robota, do cyborga, którego właśnie tworzymy, będzie się nazywał T-800, zeskanujemy ciebie i ty będziesz podstawą. I w ten oto sposób Dutch Schaefer z Predatora stał się T-800 w Terminatorze. Twierdza z 1996 roku to klasyk kina akcji. Genialna obsada, bo nie tylko Sean Connery, ale i Nicolas Cage, John Cusack, Ed Harris i wielu innych świetnych aktorów, mnóstwo dobrej akcji, ciekawa fabuła, chyba każdy zna ten film. John Mason, grany w tym filmie przez Seana Connery'ego, to były brytyjski oficer wywiadu, który jako jedyna osoba w historii uciekła z więzienia Alcatraz. Jedna z najdziwniejszych teorii na tej liście głosi, że bohaterem jest tak naprawdę James Bond, który trafił do więzienia, a na starość zostaje wypuszczony z powrotem, aby wykonać ostatnią misję. John Mason jest bohaterem bez tożsamości, nie potwierdza jego istnienia wywiad ani rząd brytyjski, nie potwierdza jego istnienia strona amerykańska, więc teoretycznie wszystko się zgadza. Chociaż film M. Night Shyamalana Znaki w oczywisty sposób opowiada o kosmitach, poniższa teoria przedstawia istoty pozaziemskie w zupełnie innym świetle. Bo po co kosmici mieliby przybywać na planetę pełną oceanów, skoro można ich zabić wodą? Jedna z teorii głosi, że to wcale nie muszą być kosmici. A jeśli w rzeczywistości są to demony, potwierdza to fakt, że postać grana przez Mela Gibsona, były ksiądz, odkręca krany. Co więcej, uważa narodziny swojej córki za święte i ona podkłada w całym domu szklanki z wodą, które finalnie właśnie pokonują nasze demony, kosmitów, jak to woli. Seria filmów Gwiezdne Wojny jest wylęgarnią spekulacji fanów i dzikich teorii. Jednak prawdopodobnie najbardziej szalona teoria całej sagi kręci się wokół jednego z najbardziej znienawidzonych bohaterów całej serii, Jar Jar Binksa. Jeden z fanów wysnuł teorię, że niezdarny Gungan jest w rzeczywistości Lordem Sithów. I wiele wskazuje na to, że może to być prawda, ponieważ
Na przykład Jar Jar spędza bardzo dużo czasu w pobliżu złego senatora Palpatina. Wiadomo, później stanie się on imperatorem. Dodatkowo Jar Jar cały czas używa gestów dłoni Jedi, więc możliwe, że też używa swojej mocy. Cało wychodzi z różnych opresji, z których tak na dobrą sprawę nie powinien, nie miałby prawa wyjść cało, nie miałby prawa przeżyć, a jednak jemu się to udaje, więc coś musi być na rzeczy. Jedna z najdziwniejszych teorii w historii kina wiąże się z filmem Willy Wonka i Fabryka Czekolady, w którym w rolę mistrza czekolady wcielił się Gene Wilder. Jeden z fanów uważa, że ekscentryczny mężczyzna wykorzystuje dzieci do zrobienia swoich kultowych cukierków. Powodem tego podejrzenia jest to, że Wonka rzekomo wie, które dzieci spotka ich śmierć oraz kiedy i w jaki sposób to nastąpi. To również wyjaśnia, dlaczego Willy Wonka zawsze wydaje się mieć idealną liczbę miejsc dla swoich gości, nawet jeśli po drodze traci ofiary. W jednym z najbardziej znanych połączeń dwóch filmów w kinie dobrzy przyjaciele George Lucas i Steven Spielberg udostępnili sobie nawzajem swoje najbardziej kultowe postacie z kosmosu, odpowiednio Jodę oraz E.T. Po pierwsze, w E.T. Stevena Spielberga część akcji rozgrywa się w Halloween i tam właśnie pojawia się dziecko przebrane za Jodę, a Joda, jak wiemy, to część Gwiezdnych Wojen, pojawia się chociażby oczywiście we wspomnianym wcześniej Mrocznym Widmie. Jednak ktoś zaproponował teorię, że E.T. jest w rzeczywistości wrażliwy na moc. Biorąc pod uwagę, że kosmita może lewitować przedmioty i wykonywać jakieś sztuczki umysłowe Jedi, ta teoria naprawdę może się sprawdzić. Wielu krytyków filmowych jest w stanie tworzyć teorie, które porównują popularne filmy z historiami z Biblii. Jednak z biblijnego punktu widzenia następujące nawiązania do filmu Mad Max na drodze gniewu są zbyt rażące, aby je zignorować. Jeden z użytkowników Reddita zasugerował, że tytułowy bohater Max to tak naprawdę śmierć, jeden z 4 jeźdźców apokalipsy. Oznaczałoby to wówczas, że pozostali jeźdźcy to Farmer Cool, czyli wojna, Immortan Joe, czyli zaraza i pożeracz ludzi, czyli głód. Ciekaw jestem, która z tych teorii wydaje się Tobie najbardziej prawdopodobna. Napisz mi o tym w komentarzu, a jeżeli podobał Ci się film, to udostępnij go na swoich mediach społecznościowych właśnie teraz. Całość montował Lincoln, zaraz tutaj znajdziesz link do jego kanału, a jeżeli chcesz zobaczyć więcej filmów z ciekawostkami, to na tych listach znajdziesz ich całe mnóstwo.